Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie, ja nazywam się Darek Grudniewski, zapraszam Cię do obejrzenia materiału na temat nowego roweru od firmy Giant. Pojeździłem na tym rowerze, nie jest to recenzja tej maszyny, ale takie moje pierwsze wrażenia po przejechaniu około 20 km na tym rowerze, który nazywa się Giant Explore E+. I jest to czwarta wersja Explorera z stajni Gianta, więc jest to rower dla nich piekielnie ważny, ponieważ tego typu rowery doskonale sprzedają się na zachodzie. Są to rowery mega uniwersalne, jest to rower, którym możesz śmiało jeździć do pracy, możesz nim jeździć na zakupy, ale Giant też twierdzi, że jest to rower, który świetnie nadaje się do turystyki. Dlaczego tak jest? I zacznijmy po kolei. Zacznijmy od ramy. Jest to rama wykonana w całości oczywiście z aluminium, no bo ten rower nie musi być zrobiony z karbonu, bo on się porusza przede wszystkim po ziemi, to nie jest rower do skakania. Z przodu dla naszego komfortu mamy widelec amortyzowany, oczywiście ze sprężyną powietrzną. Możemy regulować jego twardość za pomocą pompki do zawieszenia, skok zawieszenia 100 mm. Z tyłu nie mamy skoku zawieszenia, rower jest sztywny, bardzo sprytnie jest zrobiony ten chainstay, ponieważ ten uniesiony chainstay powoduje, że łatwo możemy wymienić, jeśli przyjdzie taka potrzeba, pasek w tym rowerze. Tutaj rozstaw 148 mm i mamy sztywną ośkę, dzięki temu Giant może stosować te najnowsze piasty Enviolo Automatic, które są sterowane elektronicznie. Można też stosować piastę Enviolo sterowaną tą dźwigienką obrotową na kierownicy. Możemy też tutaj zamontować normalny hak i wtedy możemy mieć rower pod napęd klasyczny z przerzutką albo nawet z przerzutką elektryczną Qs Di2. Jeżeli chodzi o silnik w tym rowerze, to dla firmy Giant bardzo ważne jest to, żeby nie mówić, że to jest silnik pochodzący od japońskiego producenta, tylko dla nich jest bardzo ważne, żeby mówić, że to jest silnik SynchroDrive Pro Series, ponieważ japońska firma robi dla Gianta te silniki, natomiast są to silniki robione dla Gianta na zlecenie ich, jest całe oprogramowanie tego roweru, wszystkie wyświetlacze, kontrolery, manipulatory, wyłączniki, to wszystko są elementy, które są robione przez markę Giant, a ten japoński duży koncern znany z motocyklowego przemysłu robi sam hardware dla firmy Giant. Jeżeli chodzi o baterię w tym rowerze, to mamy zastosowaną baterię o pojemności 800 Wh, czyli bateria duża. Taka duża bateria występuje w tych rowerach w najwyższych specyfikacjach, natomiast możemy też mieć baterię lżejszą, mniejszą o pojemności 625 Wh. Jest też taka opcja. Ten silnik, o którym wspominałem, ma moment obrotowy 85 Nm i chodzi na napięciu 36 V, czyli klasycznie. I dopytałem jeszcze chłopaków z Gianta, tak, możemy tutaj montować range extender o pojemności 200 Wh, więc wtedy mamy olbrzymie 1000 Wh pojemności albo energii zgromadzonej w tych akumulatorach. Chciałbym powiedzieć o napędzie paskiem. Jest to bardzo ważna sprawa. Oczywiście w większości rowerów mamy napęd za pomocą łańcucha. Tutaj mamy pasek, nie mamy zawieszenia, więc nie potrzebujemy jakichś tutaj niesamowitych napinaczy. Tutaj jest zastosowany prosty napinacz, taka rolka mimośrodowo zamontowana, więc napinamy pasek, przykręcamy śrubkę i mamy temat z głowy. Taki napęd paskiem jest super cichy, jest bezobsługowy, od firmy Gates, która jest znana z produkcji pasków. Taki napęd tylko myjemy wodą, zostawiamy do wysuszenia. Nie musimy się tutaj bawić z jakimś smarowaniem łańcucha. Warto wspomnieć o tej przekładni Enviolo, która ma 9 biegów, ale może też pracować w trybie automatycznym. Żeby pracować w trybie automatycznym, który jest defaultowym, tak jakby trybem, no to możemy tutaj sobie przyciskami wybierać kadencję, na jakiej ma pracować nasz silnik, natomiast biegi będą zmieniały się automatycznie. Jeżeli chcemy jeździć w pełni w manualu, to też możemy przytrzymać tutaj ten przycisk środkowy i wtedy przechodzimy na manual i przyciskiem góra-dół zmieniamy biegi. Tych biegów mamy w tym rowerze 9. Giant bardzo stawia na bezpieczeństwo i w tym rowerze mamy zamontowane czujniki ciśnienia w przednim
i tylnym kole. Są to czujniki, które bezprzewodowo komunikują się z systemem. Za każdym razem, jak podchodzimy do roweru i rower uruchamiamy, to od razu dostajemy informację o stanie naładowania naszej baterii oraz o ciśnieniu w kołach. Jeśli chodzi o ciśnienie, to możemy sobie ustawić widełki, od ilu do ilu to jest ta wartość, która nas interesuje. Jeżeli wartość jest mniejsza, to wtedy od razu nam wyskakuje komunikat na ekranie, że powinniśmy dopompować nasze koła. Oczywiście ważne jest, żeby jeździć na odpowiednim ciśnieniu, wtedy opony dobrze się trzymają na wierzchni. Te czujniki są zasilane, jak widziałem, od spodu małą bateryjką i te czujniki mogą być zastosowane przy kołach, gdzie mamy włożone dętki, ale możemy też te czujniki zamontować na zawory do systemu bezdętkowego. Zauważyłem, że na obręczach jest napisane tubeless ready, czyli oczywiście te obręcze już są gotowe pod to, żeby je zamleczyć, jak to się mówi. Kolejny element zwiększający bezpieczeństwo w tym rowerze to jest to małe pudełeczko ukryte z tyłu. Jest to radar. W najwyższych wersjach wyposażenia mamy go fabrycznie zainstalowanego. Jeżeli natomiast kupimy tańszy rower w niższej specyfikacji, a potem będziemy chcieli zamontować ten radar, nie ma problemu. Tutaj puszczone są kable, wszystko jest gotowe, dokupujemy sobie radar, montujemy go, przykręcamy na 2 śruby i radar nam działa. Jak działa ten radar? Jest to radar, który nam lokalizuje samochody nadjeżdżające za nami, wyczuwa samochody do 120 metrów. I teraz jeżeli nadjeżdża jakieś auto i jedzie z prędkością poniżej 80 km na godzinę, to tutaj widzimy takie małe kropeczki, widzimy zbliżający się pojazd do nas, więc możemy sobie bezpiecznie przytulić się do krawędzi drogi, żeby czuć się bezpiecznie. Natomiast jeżeli jakieś auto nadjeżdża za nami z prędkością powyżej 80 km na godzinę, to dodatkowo mamy sygnały dźwiękowe pik, pik, pik nam tutaj pika i jeszcze ten wyświetlacz nam miga na czerwono, więc taka niby drobnostka, ale ten radar moim zdaniem jest mega dobrą opcją, bo często jedziemy gdzieś na trasie, po prostu jesteśmy zamyśleni, zjeżdżamy czasami trochę od bocznej, od prawej strony drogi, no i żeby czuć się bezpiecznie, to warto się zawsze usunąć od jakiegoś auta, bo nie zawsze auta nas wymijają odpowiednio szeroko. Warto omówić też wyświetlacz Giant w najnowszych rowerach. Zrywa z tymi starymi, dużymi manipulatorami, trochę brzydkimi. Mamy piękny tutaj nowy przycisk i nie mamy tutaj żadnych widocznych śrubek. Dodatkowo w tym przycisku mamy zamontowany też czujnik natężenia oświetlenia, więc ten wyłącznik nam mierzy natężenie światła, dostosowuje jasność naszego wyświetlacza. Mamy tutaj też pięknie zintegrowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, o szybkości odświeżania, z tego co pamiętam 65 Hz. Bardzo responsywnie, szybko ten wyświetlacz reaguje, pokazuje nam bardzo dużo danych. Możemy sobie te nasze ekrany dostosowywać za pomocą wejścia w ustawienia i tam możemy sobie wszystko powybierać. Oczywiście, ale tak nieoczywiście, bo ten system Gianta może się komunikować z urządzeniami typu Garmin, wysyła wszystkie dane do naszego Garmina, więc możemy mieć cały zapis z treningów, no bo w sumie na takim rowerze też myślę, że możemy mały trening odbyć. Fabryczne wyposażenie tego roweru jest dosyć imponujące. Często ludzie w naszym kraju kupują rowery typu enduro o dużym skoku do jazdy terenowej, a potem wykorzystują te rowery na bulwarach, montują mrogi, montują lusterka, błotniki i tak dalej. Trochę bez sensu. Rynek zachodni już się nauczył, że czasami rower, jaki nam potrzeba, to jest taka prosta konstrukcja ze sztywnym tyłem i z widelcem z przodu. Ten rower jest wyposażony fabrycznie w metalowe błotniki, bardzo sztywne tutaj wsporniki. Mamy bagażnik, który może przyjąć obciążenie 27 kg. Możemy zamontować sakwy 12 kg każda, więc naprawdę duże obciążenie może przyjąć też ten nasz rower. Wszystkie te rowery Explore E+ są wyposażone w regulowaną sztycę podsiodłową, więc dla naszego komfortu możemy sobie obniżyć siodełko przy zatrzymaniu się. Co chciałbym jeszcze powiedzieć, że no i ważna sprawa, oczywiście rowery są wyposażone w stopkę. Stopka jest bardzo solidna, duża i tutaj mamy też jeszcze taki sprytny mały punkt, gdzie możemy bezpośrednio, gwint M8 jest tutaj, widzę, zastosowany, przykręcić uchwyt do przyczepek rowerowych, żeby wozić nasze dziecko. Rower też jest wyposażony w oświetlenie, mamy lampę Supernowa, mocno świecącą z przodu i bardzo piękną lampę z tyłu, czerwoną. Ona świeci takim ładnym, równomiernym światłem. I jeszcze ważna sprawa,
jeżeli auto jakieś za nami szybko nadjeżdża, to ta lampa zaczyna migać i zaczyna mocniej świecić, żeby dać znać temu kierowcy w aucie za nami, że my poruszamy się po drodze naszym pięknym rowerem. I tak już prawie na sam koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o masie tego roweru. Wiem, że masa jest ważna dla wielu użytkowników rowerów elektrycznych. Co ciekawe, te najdroższe wersje wyposażenia mają największą masę. Wynika to z tego, że ta przekładnia Enviolo jest stosunkowo ciężka. Te najwyższe wersje wyposażenia mają też baterię 800. Taka bateria, jeżeli ma być bardzo bezpieczna, też musi ważyć swoje, więc taki rower jak ten waży około 30 kg. Jeżeli kupimy tańszą wersję z mniejszą baterią 625 i z napędem na klasyczną przerzutkę albo na przerzutkę elektryczną Di2, to taki rower będzie wtedy ważył około 28 kg. Wrażenia z jazdy, no widać, że Giant ma duże doświadczenie w produkowaniu rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Ten silnik chodzi bardzo płynnie, przyjemnie. Napęd paskiem jest mega cichy. W ogóle cały rower czuć, że jest taki solidny, że jest dobrze wykonany. Bardzo mi się podoba tutaj ta integracja tego kokpitu. Nawet mówią, że gripy specjalnie projektowali, żeby pięknie pasowały do tych manipulatorów. Jedyne co widzimy, to tutaj dosłownie te dwa przewody hamulcowe, wszystko jest zintegrowane, wyświetlacz jest w tym miejscu, gdzie powinien być, żebyśmy mogli wszystkie dane odczytywać podczas jazdy na tym rowerze. No i cóż, tym miłym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Wielkie dzięki dla Norberta z firmy Giant Polska za to, że zaprosił mnie na ten event i mogłem pojeździć na różnych rowerach marki Giant. Na początek pokazuję ten rower, a Tobie, widzu, dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie ciekawy, to bardzo Cię proszę o rozważenie subskrypcji kanału Dr. E-Bike. Trzymajcie się ciepło, z prądem, hej!